Dzisiaj mamy w planach zdemontować i złożyć z powrotem Hinela 303S. System tej wiatrówki jest taki sam jak w Hinelu 303, bez tej literki S, super w nazwie. Różnica najważniejsza jest taka, że tutaj zastosowano maczowy spust. Łoże tej wiatrówki tutaj jest stylizowany na 312. Ewidentnie jest to ten sam design, tylko jest dostosowana do innego mechanizmu. Do tego mamy tutaj króciutką szynę. Ona ma około 12 mm, jest nietypowa. Pasuje pod oryginalny diopter, który był sprzedawany z 303S albo z 311, ale diopter z 312 też pasuje, tylko trzeba go bardzo nisko obniżyć, ale pasuje bez większego problemu. Bezpiecznik jest manualny. W zwykłym 303 bezpiecznik jest automatyczny. Łamiecie wiatrówkę, bezpiecznik się automatycznie blokuje. Tutaj możemy sobie nie jeździć przód i tył, ale samo się nic nie dzieje. Co więcej, mamy z przodu blokadę lufy. Żeby złamać wiatrówkę, to musimy ją wcisnąć. Jest to jedna z najprostszych wiatrówek do zdemontowania. Trzeba tylko znać kilka sztuczek, jak złożyć ze sobą elementy, żeby spasowały do siebie idealnie. Ale jeśli chodzi o same aspekty techniczne, jest banalnie prosta. I z narzędzi potrzebujemy jedynie wybijak 3 mm, ewentualnie młotek, jeżeli by trzeba pomóc temu wybijakowi, ale w większości przypadków da się to zrobić po prostu palcami i potrzebujemy jakiś dobry, płaski śrubokręt. Albo dobry, albo użyjcie jednego szerokiego, a jednego malutkiego, bo będziemy mieli śruby w kilku różnych rozmiarach i dobrze by było nic nie uszkodzić, prawda? Zaczniemy od zdemontowania kolby od systemu. Od spodu znajdują się 4 śruby. Dwie takie same z przodu, ta jedna duża na środku i przednia śruba z osłony spustu trzyma też kolbę do systemu. Ta śrubka z tyłu to jest wkręcony w drewno, nie musimy go usuwać. Jeżeli nie planujecie czyścić nic tutaj, to możecie to zostawić. Jeżeli potrzebujecie zdjąć osłonę spustu, to możecie go odkręcić później, nie ma sensu się teraz z tym szarpać. Czyli te 4 śrubki. Kolejność odkręcania, ja proponuję odkręcić te dwie z przodu. W nich są podkładki. Podkładki ząbeczkowe, nie zgubcie ich sobie. Tu i tutaj nie ma żadnych podkładek, możemy po prostu odkręcić. Ja bym odkręcił te dwie, potem tą, na końcu tą dużą. Tak samo jak w modelu 303, w tym miejscu znajduje się ślizg od ramienia naciągającego tłok. On wypadnie, kiedy zdejmiecie kolbę. Tam jest taka metalowa miseczka i metalowa sprężynka. Za chwilkę zdejmę kolbę i zobaczymy, jak to wygląda. Nie zgubcie sobie tego. I uwolniłem system od kolby. Tu mamy sprężynkę, tu mamy miseczkę. One u mnie są już oksydowane. W oryginale mogą być srebrnego koloru. Mamy dwie śruby z przodu wraz z ich podkładkami ząbkowanymi, tą dużą śrubę ze środka, małą śrubkę, która trzymała osłonę spustą. Odkładamy sobie to na bok, żeby nam nie zginęło. Kolba też już nie będzie potrzebna. Nie planuję odkręcać osłony spustu, jakby co, to tu jest tylko wkręcik i to wychodzi. Gdyby ktoś potrzebował zdemontować tył od kolby, to 2 wkręty w drewno i to odchodzi. Teraz, żeby nam się tym wygodnie operowało, to ściągniemy lufę. Najprawdopodobniej wasza dźwignia utknie w tej pozycji. Wystarczy ją delikatnie popchnąć do przodu i możemy ją wyciągnąć. Teraz bierzemy sobie śrubokręt i ta śruba duża jest osią, na której łamie się nam lufa. Ta mała śrubka blokuje ją tylko, żeby nie mogła się odkręcić. Teraz, żeby to rozkręcić bez szarpania się z tym, to dużą śrubę, tu widzicie takie wcięcia, tą dużą śrubkę musimy przekręcić, tak żeby zluzować małą. I ta z mała powinna nam bez żadnego oporu się wykręcić. Jak ją wykręcimy, teraz będziemy mogli już swobodnie manewrować dużą. Ta malutka jest naprawdę mała. Teraz będę mógł wykręcić tą dużą. To sobie poza kamerą, bo się trzeba do tego ładnie przyłożyć. Gdyby Wam nie chciała się zluzować, to można delikatnie złamać wiatrówkę, tylko odrobinkę. Ona się teraz już nie będzie naciągała, bo uwolniliśmy dźwignię. W ten sposób nie będzie żadnego naprężenia na tą śrubę, będzie łatwiej ją wykręcić. Po wykręceniu jej wypadnie nam blokada, możemy ją sobie po prostu odłożyć na bok. Zostanie nam z jednej strony lufa, z drugiej sam mechanizm. Stworzeń zabezpieczający
nie wypadnie sam z siebie, więc możemy tutaj swobodnie nim manewrować. Tak jak obiecywałem, po wykręceniu tej dużej śruby lufa nam odpada. Ten element to jest zwolnienie blokady, które pozwala nam złamać wiatrówkę. Przesuwa się tylko tutaj o tyle, prawda? Jeżeli ta śruba jest tu umieszczona, nie da się go przepchnąć bardziej. Po tym jak braknie tylnej części systemu i braknie tej śruby, to układa może po prostu odlecieć. Z pozostałych elementów polecałbym nie demontować. Co prawda dałoby się jeszcze wybić ten stworzeń w tym miejscu i zdjąć dźwignię, gdyby była mocno skorodowana i wymagała wymiany, albo po prostu była uszkodzona, no to moglibyśmy to jeszcze wybić. Tu jest nit, jeżeli go uszkodzicie, no to będziecie musieli go prawdopodobnie zastąpić kolejnym nitem albo śrubą. W kwestii muszki, oryginalnie w tym miejscu jest kołek ustalający i na lufie w tym miejscu jest podtoczenie. Ten kołek trzeba by wybić. I po wybiciu go trzeba tu podłożyć jakiś element, na przykład kawałek drewna i mocno uderzać w tamtą stronę w ten sposób, żeby zbić muszkę z lufy. Ona siedzi tak bardzo ciasno, że nawet nie wkładałem do tego kółka. On był w bardzo złym stanie, jak go wydobyłem. Ten egzemplarz był mocno skorodowany. Nie ma najmniejszej potrzeby w tym egzemplarzu akurat wkładać tu z powrotem tego kółka. No siedzi jak zamurowane. Ale jakby ktoś potrzebował zdemontować na przykład w celu odrdzewienia, no to najpierw kołek, jego tu w ogóle nie było widać. Najpierw ten kołek trzeba wybić, a dopiero potem zbijamy muszkę z lufy. No i lufę sobie odkładamy już na bok, a zdemontujemy resztę wiatrówki. Teraz w przeciwieństwie do 303, która w tym miejscu ma po prostu spust i jego sprężynkę, 303S jest wyposażona w moduł spustowy. Ten moduł spustowy to jest ten sam element, który jest a przynajmniej główna część modułu spustowego jest taka sama jak w 312. Różni się szczegółami. Przede wszystkim tu w okolicach bezpiecznika zauważyłem też, że język spustowy jest inny. Nie wiem, czy to kwestia roczników, bo może po prostu mam z różnego rocznika wiatrówki, a może taki był zamysł producenta, żeby czymś się różniły. Jakbyście potrzebowali wymienić moduł, to je można kupić całe. No, to już jest ciężko dostać, ale zdarzają się jeszcze gdzieindziej moduły nowe i są różne, posiadają inne numery katalogowe. Na pewno większość części pomiędzy modułami pasuje, gdyby ktoś z Was był tak zdesperowany, żeby podmieniać moduły. Ale dzięki temu, że mamy tutaj moduł, demontaż tego jest bardzo prosty. Tu mamy stworzeń, do którego pasuje wybijak 3 mm. Możemy go swobodnie wybić. On nie jest niczym przytrzymywany. On nam blokuje tylko bezpiecznik. Go teraz usunę. I po tym jak się go pozbyłem, mogę teraz wyciągnąć bezpiecznik. Bezpiecznik wyciągamy obracając go o 90 stopni. O, wyszło całe. No nie, obracamy go o 90 stopni. Wyciągamy. Ten element już wyjdzie sam. Teraz uważajcie, bo w środku, tak samo jest w 303 zwykłym, w środku jest taka mała stalowa kuleczka, a to coś, ten grzybek, który tu widzicie, to jest gumka, która ją popycha w tamtą stronę. Dzięki temu bezpiecznik, kiedy się przesuwa, kiedy go ruszamy, zostaje w stałej pozycji. Ta kulka wpada tu albo tu, nie od tego, gdzie jest nam aktualnie potrzebna. Więc albo jej nie wyrzućcie ze środka, a jeżeli wypadnie, to pamiętajcie, nie zgubcie jej przede wszystkim. Teraz sam moduł spustowy wystarczy ze środka wymanewrować. Jest dużo łatwiej niż w 312. Chyba zrobili po prostu więcej miejsca. Wyciągamy go i możemy go sobie odłożyć gdzieś na bok. Teraz zajmiemy się wyciągnięciem sprężyny ze środka. Tak samo jak we wszystkich wiatrówkach Hinela z tej rodziny mamy tylną prowadnicę sprężyny zablokowaną tą metalową kostką, a ta metalowa kostka jest dokręcona śrubą. Jeszcze mamy po drodze podkładkę sprężynującą. Teraz sprężyna jest naciągnięta, nawet w postaci tej, nazwijmy to jałowej, rozładowanej. Sprężyna jest leciutko naciągnięta, więc musicie uważać, żeby ona Wam nie wyskoczyła z tego. Nie jest to zbyt mocne, ale i tak będę potrzebował czegoś w ramach popychacza. Użyję wybijaka po prostu tą stroną. Najpierw odkręcę sobie tą śrubkę i od tego czasu już trzeba będzie trzymać tą metalową kostkę, żeby nie wyskoczyła. Ok, śrubka, podkładka. Teraz delikatnie to naciskam, wyciągnąłem. Widzicie, ile odbyła sprężyna, nie? Możemy sobie wyciągnąć ze środka
prowadnicę. Sobie na bok, żeby sobie nic nie ubrudzić. Sprężyna też już wychodzi niczym nie powstrzymywana. Został nam w środku tłok. Możemy go sobie tutaj zahaczyć. On będzie stawiał opór, ale możemy go po prostu delikatnie wyciągnąć. Nie szarpiemy się z tym, pamiętajcie, że to jest na końcu uszczelka. Jeżeli macie zamiar zachować tą uszczelkę, no to trzeba zachować ekstra ostrożność. OK. Jeśli ktoś potrzebuje w tym momencie wymienić uszczelkę, na końcu znajduje się nakrętka. Tu widzicie, że uszczelka jest praktycznie nowa. Oddałem, zaledwie kilka strzałów było oddanych z tej uszczelki. Potrzebowałem tylko otworzyć tę wiatrówkę i coś pomierzyć sobie w środku. Nie będę jej ruszał. Jeżeli będziecie ją montować, to pamiętajcie o kleju do gwintów. Została nam tylko kwestia tego stworzenia, który blokuje lufę w pozycji zamkniętej. Tu jest taka malutka śrubka. Musimy ją zluzować. On jest mocno naciągnięty na sprężynie, więc polecam najpierw to czymś podłożyć, ścisnąć i dopiero wtedy wykręcać tą śrubkę. Nie próbujcie wykręcać tej śrubki, kiedy stworzeń jest naprężony, bo teraz on z całej siły naciska na tą śrubeczkę, właściwie to jest kołem gwintowane i jest ryzyko, że próbując ją wykręcić, zerwiecie gwint. Po wykręceniu tego malutkiego kółeczka możemy już sobie swobodnie ciągnąć stworzeń i za nim wychodzi jego sprężyna. W tym momencie, jeżeli nie chcemy demontować modułu spustowego, to wszystko jest rozebrane, gotowe do przeglądu. Teraz będę to wkładał z powrotem w odwrotnej kolejności. Najpierw złożę stworzeń, jego sprężynkę i kółeczek. To jest miejsce, w którym należy nałożyć dużo smaru. Rzadko tu zaglądamy. Jeżeli w ostatnim czasie robiliście przegląd i naładowaliście to smaru, to nie ma sensu nawet co roku tu zaglądać. Oczywiście zależy od tego, ile strzelacie. Ale trzeba tam po prostu naładować smaru i upewniać się stale, że jest go dostateczna ilość. Wkładamy to do środka. Musimy to z potem dopchnąć. Teraz trzeba zwrócić uwagę, żeby wyłaź z potem, żeby to wycięcie znajdowało się prosto w górę. On będzie miał tendencję do samoistnego ustalenia się z potem w dobrą stronę, ale mimo wszystko musi być chociaż trochę płasko, żeby miał szansę. Kołeczek pasuje tylko w jedną stronę, z jednej ma nacięcie na śrubokręcik. I wkręcamy go tam do środka. Zacznę sobie palcami i zaraz poza kamerą dokręcę go małym śrubokręcikiem. Teraz może taka malutka wskazóweczka, jak to dokręcacie. Jeżeli go odrdzewiliście i delikatnie posmarowaliście gwint, bo możemy sobie tutaj spokojnie na to pozwolić, to on się powinien wkręcać naprawdę mega delikatnie. Malutkim, najmniejszym paluszkiem możemy go obracać. Gdyby Wam nie chciał się wkręcać, to najprawdopodobniej blokuje go ten stworzeń. Wtedy musimy nim odrobinkę pomanewrować, podociskać go, spróbować go delikatnie obrócić. Jak widzicie, on jest poziomo względem wiatrówki. W tej pozycji powinien być wkręcony i powinien być wciśnięty mniej więcej tyle, żeby się wygodnie wykręcało i wkręcało ten kołek. W tej pozycji albo dalej wysunięty w tamtą stronę na pewno nie wkręcicie tego kółka. Teraz umieścimy w środku z powrotem tłok. Tłok pasuje tylko w jedną stronę. Wycięciem w górę, czyli wycięciem do tego wycięcia. Jedno wycięcie z drugim wycięciem. To łatwo też poznać po końcówce, że końcówka musi patrzeć w stronę spustu. Jeżeli wkładacie to musicie uważać, żeby na krawędź uszczelki. Dobrze to jest mocno nasmarować. I wkładając do środka, tu możemy ją przeciąć, tu możemy ją przeciąć, tutaj też pod spodem, pod tą blachą, a tu co gorsza nie widzimy, co się dzieje. No i na końcu tu w tym miejscu też jest ryzyko, że przechodząc ten punkt będzie trzeba delikatnie pomóc jej palcami, żeby to weszło do środka. Jeżeli go już wymanewrujemy do środka, to wpychamy go najgłębiej jak się tylko da i tak będziemy za sekundę go dopychać sprężyną. Zanim zaczniecie wkładać sprężynę, upewnijcie się, że Wam się nie obrócił, czyli patrzy dokładnie w tą stronę.
bo z włożoną sprężyną i z włożoną prowadnicą będzie już trudniej go potem obrócić. Gdyby coś trzeba było korygować, to możemy sobie tu włożyć śrubokręt i delikatnie, ale naprawdę delikatnie manewrujmy nim prawo-lewo, żeby wrócił na swoje miejsce. Sprężynę do środka po prostu wkładamy. Z obu są taka sama. Upewniamy się, że wchodzi na prowadnicę, do wnętrza tłoka. Powinna dojść z grubsza do tego miejsca. Zależnie od tego, jaką macie wykonaną, jakiej mocy, to mniej więcej do tego miejsca wejdzie. I teraz wkładamy do środka prowadnicę. Tu prowadnica będzie chciała się delikatnie zderzyć ze sprężyną. Trzeba jej będzie pomóc. Teraz czas na dopchnięcie, na skompresowanie sprężyny i zablokowanie tego podkładką. W przeciwieństwie do Hinela 303 ta operacja jest dość bezpieczna. W Hinelu 303 trzeba robić takie dość spore cyrki z tą podkładką, żeby to wszystko się ładnie zmontowało. Tutaj musimy to popchnąć. Teraz tylko taka śmieszna uwaga. Jak wpychacie do środka, to starajcie się oprzeć coś, co macie do wpychania, tu o tą krawędź, albo tu od drugiej strony od spodu. Jeżeli wsadzicie to do środka, tam głęboko, tu będziecie próbowali pchać, a to jest taka najbardziej pierwsza rzecz, jaka przychodzi człowiekowi do głowy, kiedy to robi. To się nie oprzecie o prowadnicę, tylko oprzecie się o tłok i wam tu braknie kilku milimetrów. Więc opieramy się tu o prowadnicę, ściskamy to i po ściśnięciu wsuwamy tutaj podkładkę. Jak uda nam się spasować tą kosteczkę, uważajcie, bo ona jest teraz naciągnięta sprężyną. Nie zapomnijcie o podkładce sprężynującej. Oficjalnie powinniśmy użyć za każdym razem nowej, prawda? Byśmy musieli chyba zbankrutować na tych podkładkach. Ale reguły sztuki mówią za każdym razem użyć nowej. Dokręcamy to nie za mocno, na tyle tylko, żeby podkładka się zamknęła. Możemy sobie sprawdzić, u mnie wycięcie wypadło w tym miejscu. Jeżeli wycięcie na podkładce się zamknęło, znaczy, że jest dostatecznie dokręcone. Ok, zmontujemy sobie mechanizm spustu z bezpiecznikiem. Teraz to jest prosta czynność, ale musicie znać sztuczkę, żeby to wszystko ze sobą spasowało. Zanim do sztuczki, to najpierw omówimy sobie w ogóle, jak to wszystko wchodzi. Mechanizm odpustu wsuwamy pod kątem tu w szczelinę, wycofujemy i przesuwamy w przód. Tu, w tym miejscu, musi wskoczyć na ząbek, aż do tego miejsca. Do tego najgłębszego wcięcia ma wejść. To jest dość oczywiste, kiedy się temu przyjrzymy, nie? Teraz zatyczka. Pamiętajcie, że tu macie kuleczkę, a tu jest gumeczka, którą tą kulkę wypycha. Teraz tu są dwa nacięcia, a mechanizm spustu ma dwa bagnety. I to na siebie ładnie nachodzi. Spróbujcie sobie to zrobić w powietrzu. Elegancko pasuje. Co do tej kuleczki i gumeczki nieszczęsnej. Jeżeli kuleczkę naciśniecie leciutko, nie ma żadnego oporu, to jest tylko i wyłącznie trzyma się na kleju i na gumką, to ona wam się tu odrobinę wysunie, widzicie? W ten sposób jej nie wsadzicie, musi być wsunięta, a ona ma tendencję do wysuwania się złośliwie co sekundę, więc podczas wkładania, kiedy będziecie to tu umieszczać, to po prostu się upewnijcie, że ta gumeczka będzie od strony szyny. Upewnijcie się, że ona jest dopchnięta, nie uszkodźcie jej sobie, nie? Jakby ktoś próbował bardzo na hama pchać, to w końcu wepchniecie, nie? Bo to jest tylko kawałek gumki, najprawdopodobniej uszkodzicie. I teraz, żeby umieścić ten element, to on roboczo pracuje w tą stronę. Tu, prawda? Wcięciem w stronę szyny. Żeby go móc wsunąć do środka, będziemy go wsuwać w ten sposób. Widzicie? On tu ma specjalne nacięcie, które pozwala mu przejechać nad blaszką i obrócimy go o 90 stopni, kiedy będzie wepchnięty do oporu. To jest najważniejsza sztuczka. W Hinelu 303S bezpiecznik działa tylko jeżeli wiatrówka jest nabita. Dzieje się to ze względu na ten kawałek języka spustowego, który tu wystaje. Jemu brakuje tu o włos, żeby zadziałał. Jeżeli zmontujecie wiatrówkę, to nie będzie chciało wejść. Nie wiem, czy to jest nieprecyzyjność wykonania tego egzemplarza, który mam w rękach, czy to docelowo tak miało być, ale nie da się nienaładowanej wiatrówki zabezpieczyć. Więc musimy nacisnąć mechanizm spustowy. Teraz jest nabita. Tu możemy sobie palcami odbezpieczyć. Odbezpieczone jest w przód, zabezpieczone jest tu. Odbezpieczamy, jest wystrzelona, prawda? Nabita.
Możemy sobie bezpiecznik dla wygody przesunąć w tył. Nabita, bezpiecznik do tyłu. Wkładamy to do środka. Przesuwamy na maksa w przód. Teraz musimy sobie wycelować tym, nie zgubić kuleczki, nie dać gumeczce się wysunąć. Pasuje tylko w jedną stronę. Trzeba to odrobinkę przycelować. Jest to ewidentnie czynność, do której potrzebujecie 2 rąk. Jeśli wszystko się ładnie udało, to widzimy na wylot przez otwór, prawda? Teraz bezpiecznik obracamy. Możemy sobie tu palcem przytrzymać końcówkę. On powinien... już wszedł. Wszedł i działa. Zabezpiecza, odbezpiecza. Widzimy, jak się tu przesuwa. Dochodzi do końca. To jest ważne. Dochodzi do końca. Jest to taka malutka szparka, ale on jakby się zaciął Wam w takiej pozycji, to jest źle. Ma dochodzić do końca. Teraz wkładamy stworzeń. Trzeba go dobić tak, żeby równo wystawał z obydwu stron. To się chowa w drewnie. Gdybyście go zostawili wystającego bardziej z jednej strony, to Wam się zderzy tu z kolbą i nie będziecie mogli skręcić. Kołeczek wbity, jest z grubsza porówno z obydwu stron. I teraz ja jeszcze nie wystrzeliłem wiatrówki. Jest cały czas nabita. Nabita w sensie mechanizm spustowy jest w pozycji nabitej. I bezpiecznik działa. Teraz jest odbezpieczona. Mogę sobie ją wystrzelić. Teraz nie mogę jej wepchnąć dalej. Tak jak Wam tu wspominałem, tam to się paskudnie blokuje. Tego też się nie da palcami przesunąć w przód. Tak jest ok. Wiatrówka normalnie działała, będziemy mogli ją zabezpieczyć. To jest wiatrówka maczowa, więc nie ma bezpiecznika automatycznego. No, ktoś tak wymyślił. Nie wiem, czy to jakieś stare prawodawstwo, czy po prostu ktoś postanowił oszczędzić na tym kawałeczku blachy, który napina bezpiecznik automatycznie. Z jakiegoś powodu dostaliśmy wersję bez automatycznego bezpiecznika. Teraz trzeba by to montować dalej. Połączymy sobie mechanizm z lufą. Potrzebujemy dźwigni od zabezpieczenia przed otwarciem lufy, blokady. Tą najkrótszą śrubeczkę i tą dużą śrubkę z koronką z wierzchu. Blachę od blokady po prostu tu kładziemy. Najlepiej ją umieścić równo na środku, tak żeby było najwięcej możliwości przesunięcia. Nakładamy jeden element na drugi. Wsuwamy. Jeżeli macie dystanse, tu mogą być dystanse, które zmniejszają chybotanie się lufy na boki. Jeżeli one są, to jest dobry moment, żeby je włożyć. Wkładamy tu śrubkę. Jeżeli wiatrówkę montujecie w takiej pozycji lekko zgiętej, to ta śrubka wchodzi palcami. Gdybyście ją próbowali złożoną montować, to będzie bardzo, bardzo ciężko to zamontować. I teraz tak, tą śrubkę dokręcamy delikatnie, dosłownie paluszkami. Ona w ogóle nie jest mocno dokręcona. Gdybyście ją dokręcili mocno, to Wam się w ogóle lufa nie będzie chciała złamać. Teraz mamy do wyboru albo dokręcić mocniej, tak żeby tu uzyskać pełne kółeczko. U mnie jest fajnie, rusza się elegancko. Nie czuję żadnego oporu, więc tak to zostawię. Wkładam tą małą śrubkę. I teraz niektórzy stosują w tym miejscu klej do gwintów. Ten najlżejszy, ten, który jest oznaczony jako do łatwego demontażu. Ja nie wkładam tu kleju do gwintów, bo lubię w swoich wiatrówkach dłubać. I źle mi się potem odkręca, objeżdżają się łebki. Nie ma sensu. Wolę sobie pilnować od czasu do czasu dokręcania tej śrubki. Jeszcze raz sobie sprawdzę. Możemy od razu dźwignię umieścić tu w jej otworze. I zabezpieczyć lufę. To w każdej chwili może Wam wypaść, więc jeżeli podczas dalszego montażu Wam wypadnie, to po prostu wkładamy to z powrotem. Czas zamontować kolbę do systemu. Mamy dwie długie śruby. Te, które przychodzą tu od frontu, są identyczne. Dwie podkładki zębate. Jeżeli one Wam ugniły albo zgubiliście, to kupcie sobie nowe w metalowym. Ewentualnie dajcie podkładki okrągłe, jeżeli już naprawdę nie macie nic lepszego, ale nie wkładajcie tu gołych śrub, bo tu bardzo łatwo zniszczyć drewno. Mamy tą mniejszą śrubę, która przytrzymuje
tutaj obudowę spustu i jednocześnie dociska to do mechanizmu. Ona się wkręca w to miejsce i tą największą, która przechodząc przez ten otwór wkręca się tutaj. Mamy też miseczkę i sprężynkę. Całość będziemy montować w takiej pozycji, że tu w ten otwór w kolbie, czy też podtoczenie, musimy włożyć sprężynkę, a na sprężynkę czapeczkę, miseczkę. Upewnijcie się, że to jest dobrze posmarowane. U mnie wiem, że to się nie błyszczy, ale to jest dobrze posmarowane smarem molibdenowym. Upewnijcie się, że jest nałożony smar. Teraz na to zakładamy całość. Uważajcie na spust, żeby go nie uszkodzić. Uważajcie na tą małą sprężynkę, która tu wystaje. Tu powinniście ją widzieć, taka błyszczący kawałek sprężyny, żeby jej nie zedrzeć. Wkładamy to delikatnie do kolby. Musimy to przytrzymać i obrócić do góry nogami, tak żeby nam całość nie uciekło. Mam nadzieję, że sprawdziliście, czy dźwignia Wam nie wypadła. Proponuję najpierw przykręcić tą środkową. Gdybyście nie mogli sobie nią trafić, to możecie przykręcić jedną z przednich śrubek w pierwszej kolejności, tylko po to, żeby Wam się kolba ułożyła, żeby otworki się trafiły, ale generalnie ta powinna być przykręcona najpierw i tą przykręcamy od razu mocno. Teraz możemy przykręcić albo tą tylną, albo te przednie, jest w sumie obojętne. Kolba już jest wypozycjonowana. No, mam za grube palce, żeby tym tak... tym sobie trafić, wkręcamy tą małą. Nie musimy jej przykręcać za mocno. Z góry macie plastik, potem kawałeczek drewna i cienki kawałek blachy z niedużą ilością gwintu, więc nie dawajcie jej za dużo. Ona tylko to estetycznie trzyma, ona nie odpowiada tutaj za jakieś specjalne przenoszenie obciążeń. Włożę sobie podkładki od razu. Ząbkami w stronę drewna, jeżeli widać ząbki. Z jednej strony jest bardziej zębata. Kamera nie chce tego pokazać. Te są akurat dwustronne. Są z obu stron identyczne, więc po prostu je tu wrzucam. Jeżeli macie takie, które są kierunkowe, to ząbkami do drewna. I teraz tak jak w przypadku każdej innej wiatrówki, która z przodu ma dwie śruby, przykręcamy je po kilka obrotów na zmianę, tak żeby nie przekosić wiatrówki. Gdybyście przykręcili jedną z nich do oporu do końca, to wiatrówka Wam się przechyli w łożu, będzie przechylona, zmontowana. Jak będziecie kręcić drugą, najprawdopodobniej urwiecie tutaj kawał drewna. Tego dokręcamy po trochu z jednej, po trochę z drugiej. Wiatrówka jest zmontowana. Możemy pójść na dwór i przeszczelać.